Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto królowej. A przygotowania zaczniemy od zrobienia galaretki brzoskwiniowej, do której potrzebujemy jednej puszki brzoskwni, 820 g z zalewą, a 480 bez zalewy, 2 galaretek brzoskwiniowych i 500 ml wrzątku do galaretki. Do dzbanka dajemy sobie 500 ml wrzątku. Wsypujemy 2 galaretki brzoskwiniowe i dokładnie mieszamy, żeby galaretki rozpuściły się w wodzie. Po dokładnym wymieszaniu odstawiamy dzbanek na bok, bierzemy sobie miskę, do której przykładamy odsączone brzoskwinie, samych brzoskwin jest około 480 g i blendujemy je na gładką masę. I do tak ładnie zblendowanych brzoskwin dolewamy teraz jeszcze gorącą w sumie galaretkę brzoskwiniową. Wszystko dokładnie musimy wymieszać, żeby składniki się połączyły. Galaretkę zostawimy tak do całkowitego przestudzenia, a wtedy możemy włożyć do lodówki do lekkiego tężenia. To przyspieszy nam po prostu ten proces. A teraz zajmiemy się masą budyniową, do której potrzebujemy 700 ml mleka, 2 budynie waniliowe bez cukru, 20 g mąki pszennej tortowej, 4 żółtka jaj, 100 g cukru oraz 200 g masła lub margaryny. Najpierw stawiamy sobie garnek na gazie, wlewamy tam 600 ml mleka, włączamy gaz i będzie to mleko się powoli gotować. A my w międzyczasie bierzemy sobie miseczkę, do której dajemy 4 żółtka jaj i mikserem zaczynamy miksować do uzyskania podwojenia objętości. Wtedy dodajemy 100 g cukru, miksujemy nadal, aż uzyskamy kogiel-mogiel, czyli podwojone żółtka z cukrem zmienią barwę na jaśniejszą i staną się taką gładką masą. W ten sposób. Teraz możemy dodać 100 ml mleka, czyli łącznie mamy 700, 600 w garku, tutaj 100, to jest 700. Łączymy składniki ze sobą. Dodajemy 20 g mąki pszennej tortowej, i 2 budynie waniliowe bez cukru. Nadal miksujemy, łącząc składniki ze sobą. Masa przygotowana, wracamy do naszego gotującego się mleka i powoli tą masę jajeczną z budyniami wlewamy do mleka, cały czas mieszając. I mieszać będziemy cały czas, bo budyń ma tendencję do przypalania, a nie możemy do tego dopuścić. W trakcie gotowania budyń będzie miał konsystencję na dużą, gęściejszą, tak jak Państwo tu widzą. I gotujemy do momentu, aż zaczną pojawiać się takie gejzery, bąble powietrza. Gotujemy i mieszamy. Mamy bąble, wtedy wiemy, że już budyń się zagotował, możemy wyłączyć gaz, ściągnąć budyń z gazu, albo zostawić w garku, albo tak jak my przełożyć do innego naczynia,
To przyspieszy proces stygnięcia. Ale nieważne, czy w garku, czy w miseczce, czy w jakimkolwiek innym naczyniu, trzeba będzie ten budyń przykryć z wierzchu folią spożywczą. Zapobiegnie to powstaniu korzuszka, który przeszkodzi w uzyskaniu jednolitego, gładkiego kremu budyniowego. A więc przykrywamy i zostawiamy do całkowitego wystudzenia. To zajmuje trochę czasu, ale kiedy się to już stanie, możemy zdjąć folię spożywczą. Budyń jest takiej konsystencji, że jakbyśmy go pokroili, to zachowa swoją formę. Jeżeli Państwu wyszedł inny, to proponuję od razu zrobić nowy, bo się krem nie uda. A my w międzyczasie do miski dajemy 200 g masła lub margaryny i mikserem ucieramy na gładką masę. Teraz dodajemy partiami ten wystudzony budyń i tak postępujemy aż do wyczerpania budyniu. Jednak na końcu nie przestajemy miksować, miksujemy jeszcze chwilę, żeby ten budyń stał się taki gładki. No i kontynuując robienie ciasta, skierujemy się do formy i spodu ciasta, do którego potrzebujemy około 19 sztuk herbatników maślanych. Bierzemy sobie foremkę prostokątną o wymiarach 24 na 36 cm, wykładamy papierem do pieczenia, spód wykładamy około 19 sztukami herbatników maślanych. Około, wiadomo, każdy producent ma swój rozmiar, mogą się różnić rozmiarem, no i wielkością wtedy. I na wierzch tych herbatników wykładamy przygotowany krem budyniowy. Wykładamy partiami, żeby łatwiej było go rozłożyć równomiernie po spodzie i wyrównać. A na to dajemy naszą tężejącą, Państwo tak jak tu widzą, galaretkę. Ona nie jest już płynna, jest już taka lekko tężejąca, ale jeszcze daje się rozłożyć w razie potrzeby i wyrównać. I na czas dalszego przygotowywania wstawiamy foremkę do lodówki. A my zajmiemy się bitą śmietaną. Na bitą śmietanę potrzebujemy 600 ml śmietanki kremówki 30%, 6 łyżek cukru pudru, 2 łyżki żelatyny oraz 100 ml wrzątku do zalania żelatyny. A dodatkowo do ciasta potrzebujemy jeszcze około 40 g orzechów włoskich. I tutaj mamy 2 łyżki żelatyny w miseczce, które zalewamy 100 ml wrzątku. Czekamy aż żelatyna napęcznieje, wtedy możemy wszystko dokładnie wymieszać, żeby żelatyna rozpuściła się w wodzie i zostawić do całkowitego wystudzenia. Proponuję w międzyczasie przemieszać od czasu do czasu, żeby nie porobiły się grudki. Bierzemy kolejną miskę dużą, do której wlewamy 600 ml śmietanki kremówki 30%, takiej mocno schłodzonej, bezpośrednio wyjętej z lodówki i mikserem zaczynamy ubijać. Ale śmietany nie będziemy ubijać na sztywno, musimy tylko wyłapać moment, kiedy łopatki miksera zaczną zostawiać ślady na tej śmietance. Wtedy możemy dodać 6 łyżek cukru pudru. Ilość jest orientacyjna, mogą Państwo spróbować, czy ta bita śmietana jest już wystarczająco słodka, czy może jeszcze trochę dodać tego cukru pudru. I wtedy dolewamy wystudzoną żelatynę. Nie ubijamy bitej śmietany na sztywno, bo dodajemy żelatyny, więc niepotrzebny jest ten zabieg. Ale teraz wszystko musimy ze sobą bardzo dobrze wymieszać. Żelatyna potrafi opadać na spód, przyklejać się do boków, trzeba to wszystko wymieszać ze sobą. No i możemy po 15 minutach spokojnie wyjąć tą foremkę, w której już wcześniej przygotowaliśmy spód i na galaretkę wyłożyć przygotowaną bitą śmietanę. Partiami łatwiej będzie rozprowadzić, wyrównać. No i ostatni element to posiekane na drobno orzechy włoskie. Obsypujemy wierzch.
Foremkę wstawiamy do lodówki, tak na 12 godzin spokojnie, żeby wszystkie smaki się połączyły, a herbatnik jest zmiękły i wtedy to ciasto najlepiej nadaje się do spożycia. Po tym czasie wygląda ono elegancko i dostojnie, jak na królową przystało, a smakuje nieziemsko. A ja żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.